Tworzę rabatę w stylu śródziemnomorskim. No dobra, na miastkę. Z lekkim freestylem. Więc tak, wzdłuż tego murku, który lata świetności ma już dawno za sobą, chcę posadzić różne rośliny, takie, które nadają się na suchy teren. Dodatkowo chcę osiągnąć taki efekt z roślinami, żeby mi ten brzydki murek trochę przysłoniło. Po prostu nie mogę na niego patrzeć. Więc najlepiej jakby to było coś zimozielonego, jakiś element nawet, cokolwiek. No i jaki miałem pomysł? Jakiś czas temu wpadłem na to, że skoro mam nadmiar gałęzi brzozowych i chcę się ich pozbyć, bo mi po prostu zalegają i nie są wymiarowe, a wiem, że one fajnie i szybko się rozkładają w ziemi, to pomyślałem, zakopię je tutaj, wzdłuż murka, pod roślinami, żeby polepszyć glebę i żeby robiły za tak zwaną gąbkę z siebie samych. I woda będzie w nich po prostu siedzieć. No i pomyślałem, że jestem geniuszem z tym patentem, ale okazało się, że ktoś już na to wpadł i to się nazywa Huggle Culture, tylko że tam robi się podwyższone grządki, ale ja robię to w wersji underground, czyli pod ziemią. I nie jestem górnikiem, ale to trochę jak z moją muzyką, zakopana tak głęboko, że nawet Spotify jej nie znalazło. Chociaż, jakby ktoś się uparł, LWM można dorwać na streamingach. Aktualnie album Should or Have To, więc wiecie co robić dalej z tak pięknym dniem. Wracając. I tak kopałem i myślałem już, że się dokopałem do Chin z drugiej strony ziemi, ale nagle słyszę trzask. Okazało się, że jest to coś metalowego. W pierwszej chwili pomyślałem sobie, no nie, jakaś pewnie pozostałość z niemieckiego frontu czy coś. I mówię sobie, no zajebiście. A nawet nie znam numeru do saperów. Okej, chwilowo galoty były pełne. Finalnie nie był to żaden niewybuch ze smutnej przeszłości, tylko zakopana kapsuła czasu w metalowej puszce po ciastkach, którą zrobiła moja siostra dawno temu. No, taki surprise miałem, a przypominam, ja tylko zakładam rabatę w ogrodzie śródziemnomorskim. Ogólnie komedia i mikrozawał. W środku było jakieś Bravo Grill z zeszłej epoki, pluszowy miś, monety i zdjęcie. Morał jest taki, że żeby po prostu nie śmiecić, bo to się długo rozkłada w ziemi i może irytować i stresować przyszłe pokolenia. Tak jak mnie teraz, z nano happy endem w tym przypadku. Więc wziąłem i pociąłem te gałęzie brzozowe i wykopałem sobie taki rów wzdłuż murka i zacząłem je tam po prostu układać. Dodałem trochę lepszej ziemi, trochę obornika kurzego i drobnych gałązek. Ogólnie chodzi o to, żeby w tej piaskownicy zaczęło się coś dziać, żeby tu było jakieś życie. Najbardziej w sumie mnie to jara, że wykorzystuję te gałęzie brzozowe, które mi zalegają, bo zostały jako spady lub jakieś inne pozostałości po wycince brzozy. Tak, wiekowa brzoza padła, bo jest po prostu susza. I można się oszukiwać, że jak to? Przecież dużo pada, że aż wszystko gnije. No ale niestety tak nie jest. Fakty są takie, że brzozy czy też świerki zaczynają wymierać w Polsce. Wychodzi na to, że roślinna kostucha je po prostu bardzo lubi. Robi się coraz większe stepowienie terenów, czy też po prostu pustynnienie. Zwłaszcza w centralnej Polsce, Wielkopolsce i tak dalej. Można sobie wpisać w neta, są mapki pokazujące ten problem. Ogólnie jest dramat, ale też trochę komedii w tym wszystkim trzeba mieć. Tak, dla yin-yang. Wychodzi na to, że trzeba myśleć do przodu i tworzyć ogrody odporne na suszę. Taki styl śródziemnomorski, preriowy, to ma sens. Rośliny z tych klimatów sobie radzą, są odporne, a nawet estetyczne. Niektóre nawet zimozielone, takie jak na przykład rozmaryn, laurowiśnia i różne trawy. Więc kopię dalej. Ten rów zasypuję biomasą, mieszam z tą ziemią, którą mam tutaj, bo nie chodzi o to, żeby to wszystko wykopać i dawać nową ziemię. Nie, bo w perspektywie czasu korzenie się rozrosną i zaczną szukać w tej słabszej ziemi. Będą po prostu w szoku, że aktualnie żył jak król, a teraz co najwyżej jak majordomus. Więc od początku trzeba im pokazywać, że
życie to nie jest bułka z serem, tylko muszą się przyzwyczaić do zastanych realiów. Okej, nawet jak na początku im lekko pomagamy, to potem one już wiedzą, jak mieszkają, więc może wyfruną z rodzinnego gniazda i zaczną żyć pełnią życia bez względu na glebę dookoła. Ale to się okaże, bo pewnego dnia mogę do nich przyjść z zapytaniem, co tam mordo u ciebie, i zastanę sytuację, w której mogą się zbuntować i po prostu pewnego dnia będą mieć iksy na oczach. No ale mówi się trudno i płynie się dalej. I jakby tak było, to się wykombinuje nowe egzemplarze lub inne gatunki roślin. Ale to już myślenie na wyrost. Na tym polega zabawa w ogród. Aktualnie na razie próbuję. Jako że tą pracę robiłem jakiś czas temu i był to jeden z pierwszych ciepłych dni w roku 25, to miałem pomysł, żeby po tej całej zabawie namalować jakiś obraz. A z racji tego, że jak kopałem ten rów, to się namachałem i było bardzo gorąco, to namalowałem obraz taki, śródziemnomorski, który nazwałem Śródziemnomorze w ogniu, na którym narysowałem po prostu rozmaryn i ogień, który trapi śródziemnomorskie lasy co roku. No w sumie fajnie to namalowałem i jestem z siebie dumny. I to tyle ode mnie w tym odcinku. Jak ktoś dotrwał do końca, szacuneczek, a jak wam się nudzi przy kopaniu rabat, to wrzućcie sobie na słuchawkach moją muzykę elektroniczną. LWM na streamingach już czeka jak sadzonka na podlewanie.